Kanion Matka zaliczony, teraz przed nami czas na nową przygodę. Właśnie się zebraliśmy i ruszamy w stronę Jeziora Ochryckiego. Mamy 2,5 godzinki jazdy teraz przed nami. Jeżeli będzie miejsce, naturalnie w miejscu, które sobie wybraliśmy, bo nie jest to kemping taki typowy, tylko tak jakby u prywatnej osoby. Znaleźliśmy to przez aplikację Park4Night, także zobaczymy. A teraz jedziemy. Wyjechaliśmy tam z kanionu i zatrzymaliśmy się pod taką bardzo fajną piekarnią. Bardzo fajna pani tam pracuje i już Wam pokazuję. Kupiliśmy sobie taki piękny chlebek, jest tak mięciutki, puszysty, ale już tutaj Bartek próbuje. Pani nam zaproponowała taki regionalny przysmak i to jest z mięskiem. Dodatkowo kupiliśmy, ale to za chwilę Wam pokażemy, z serem, także próbuj, kotek. Bardzo dobry, spróbuj. Rewelka, no. Także polecamy zatrzymywać się w takich punktach. Tak to wygląda w środku, ma takie warstwy, ale jest pyszne. Z serem ta bułeczka wygląda w ten sposób. Jest naprawdę bardzo duża. Za te 3 bułki, znaczy za chleb i za te 2 smakołyki zapłaciliśmy tylko i wyłącznie 4 euro. Przed nami pierwsze macedońskie bramki, wcześniej nie mieliśmy. Także teraz zobaczymy, ile nas tutaj będzie kosztował przejazd. Brameczki poszły bardzo szybko, dosłownie spędziliśmy tam minutkę i za ten przejazd zapłaciliśmy 60 dinarów lub 1 euro. My tym razem zapłaciliśmy w dinarach, ponieważ pani w sklepie wydawała nam resztę, zamiast euro wydawała nam dinary, więc mamy troszeczkę, tak, że tak powiem, drobnych. I kolejne brameczki. Ile przejechaliśmy? Z 20 minut? Chyba nawet nie właśnie i już zbliżamy się do kolejnych bramek, gdzie będziemy teraz płacić. Pewnie cena będzie podobna. I mamy kolejny przykład tego, że znowu zapłaciliśmy inaczej, więc sami nie wiemy, jak nasze autko jest traktowane w danym kraju, bo na każdych bramkach, chyba w zależności od osoby, po prostu jest traktowane inaczej. Bo tutaj również była kwota 60 dinarów lub 1 euro, daliśmy 100 i okazało się, że zapłaciliśmy tylko 40 dinarów, tak jakby to było zwykłe auto osobowe, nie camper van, więc nie mamy pojęcia, czy to zależy od osoby, która siedzi w budce danej. Powyżej 1,30 m. No to my jesteśmy powyżej 1,30 m. Więc powinniśmy zapłacić 60. Więc kwestia tego, czy tutaj pan się pomylił, nie mamy pojęcia. W każdym bądź razie zapłaciliśmy mniej niż powinniśmy. Po euro i się uzbiera. Tak, dokładnie. Kolejne bramki. Nie wiem, ile przejechałem czasu. Nawet nie wiem, czy 10 minut jechaliśmy, serio. Tak szybko to zleciało, więc czas zapłacić. Sytuacja wygląda tak, że tutaj nie wiesz gdzie i nie wiesz ile i za co zapłacisz tak naprawdę. Przejechaliśmy właśnie 3 bramki, na których zapłaciliśmy po raz kolejny inną kwotę. Stwierdziliśmy, że damy banknot o wartości 100 dinarów, tak żeby sprawdzić po prostu, ile dostaniemy reszty na tych bramkach. No i okazało się, że pan wydał nam 70 dinarów, więc za ten przejazd zapłaciliśmy tylko i wyłącznie 30 dinarów, co w przeliczeniu na euro nie wiem, czy to będzie nawet 50 centów? Około 50 centów, chyba coś takiego. Nie wiem dokładnie. Powiemy Wam szczerze, że tutaj naprawdę ciężko się rozpędzić na tej autostradzie. Ale dawajcie jak najmniej, już wiemy to. Tak, bo tutaj zobaczyliśmy całą tą tabliczkę i stwierdziliśmy, że dobra, zaryzykujemy, damy najniższą możliwą kwotę, jaka jest tam na tablicy wypisana i ewentualnie pan powie nam, że mamy dopłacić, bo to jest za mało, więc daliśmy te 30 dinarów, dostaliśmy bilecik i pojechaliśmy dalej. Czyli za nami już 4 bramki. Ja jestem ciekawa, ile jeszcze takich bramek jest przed nami, zanim dojedziemy do jeziora. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby zatankować. I tutaj dieselek jest po 70 dinarów, pan nam właśnie tankuje autko. Na tej stacji benzynowej, tak jak mówiłam, 1 litr diesla to jest dokładnie 69,5 dinara. My zalaliśmy cały bak do pełna i za wszystko zapłaciliśmy 2230 dinarów i w przeliczeniu pobrało nam z konta 37 euro, tak? Tak mówiłam, no. Zabrało nam 37 euro. Oczywiście dzisiaj nigdzie nam się nie śpieszy i zobaczyliśmy sobie taką miejscóweczkę piękną i chcemy się tu zatrzymać na kawkę. Już zaparkowaliśmy, a teraz idziemy zobaczyć w ogóle, co tu jest. Może jakaś kawka, ciacho. Wszystko przed nami. Dostaliśmy karty. Oczywiście mamy tu zimne napoje, ale jest fajnie, bo ceny są również podane w euro, nie tylko w dinarach. Więc fajnie. Mamy też tutaj jedzonko na śniadanie. Na przykład tutaj omlet za 3 euro, jajka za 2,50, tutaj różne przystawki. Słyszę, że Bartek już jakąś baklawę gdzieś znalazł.
Sałatkę, na przykład Cezar, możemy tutaj zjeść za 4,10 €. Do tego mamy tutaj makarony, pasty, spaghetti bolognese kosztuje tutaj 5 € tylko. No dla nas w porównaniu z Holandią te ceny są po prostu nieziemsko niskie. Jedzenie grillowe. Jak ja widzę jeszcze pizzę w cenie 4,10 €, to po prostu jestem w mega szoku. Tak, na pewno kochanie kawę. Właśnie doszłam tutaj do ostatniej strony, gdzie jest kawa. I kawa zwykła, czarna, Nescafe €1,30 kosztuje. A espresso 80 centów. 80 centów za kawę. Czas na kawę. Do kawy wzięliśmy sobie baklawkę. Ja czekam na swój deser. Aha, i Anetka sobie wzięła inne ciasto. No i podwójne espresso, więc dziabniemy sobie kawunię, zjemy sobie baklawkę, nabierzemy energii i mamy gdzieś półtorej godziny i jesteśmy u celu. Chwila regeneracji i ruszamy w sobotę w miasto, może się będzie działo. Tak? W swoim życiu jadłem lepsze baklawki. Nie jest zła, ale też jadłem lepsze. Po krótkiej chwili oczekiwania przyszedł i mój deserek. Jest to pyszny naleśnik z czekoladą i już widzę po Bartkaminie, że mój deserek wygląda według niego lepiej niż jego i pewnie będzie chciał, żebym się podzieliła. Ta mina mówi wszystko. Za całe nasze zamówienie wyszło 520 dinarów, a Bartkowi pobrało z konta ile? 8,60 €. Także 2 kawy, baklawa, naleśnik, woda za 8,60 €, no tanio. Anio. Bardzo tanio. A my jedziemy dalej. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj na kamerze, ale wokół na poboczach jest tak dużo śmieci tutaj w tym rejonie. Przejeżdżaliśmy teraz obok takiej restauracji, tutaj stacji benzynowej, tam restauracja właśnie jakieś pizza, hamburgery, takie rzeczy, jakiś sklepik i normalnie obok wysypisko śmieci. Totalnie. Jak u nas na dzielnicy w niektórych wchadzach. No podobnie jak w niektórych częściach Hagi właśnie, tak jak Bartek mówi. Tutaj wszędzie wokół, gdzie tylko jest miejsce, żeby sobie stanąć autem, to od razu dodatkowo mnóstwo śmieci przy tym. Dziwny region Macedonii. Normalnie region, gdzie... Prawie na każdym domu wisiała albańska flaga. Dokładnie. Teraz jest już tego trochę mniej, ale są tak i flagi albańskie, i meczety, i na przemian piękne wille z takimi jednak bardziej ruinami, nie? Tutaj może to właśnie będzie widać jedno obok drugiego. Stary zniszczony dom i obok piękny odnowiony, a tuż za nimi właśnie meczet. Meczetów jest tu bardzo, bardzo dużo. Choć sprawdzaliśmy, Macedonia to jest bardziej chrześcijański kraj. Tak, w 59% chrześcijański, w 39% islam, a pozostali już nie mają zdania, że tak powiem, na ten temat, nie są związani z żadną religią. Wcześniej meczety, a teraz mamy taki wielki krzyż tutaj po mojej prawej stronie. Nie wiem, czy tam jest kościół, czy po prostu tylko krzyż, ale jest ogromny. I kilka tutaj zabudowań było. O, tu taka mała wioska, jakby jakaś miejscowość. Zostało nam 15 km do celu, jaki sobie obraliśmy, a po mojej prawej stronie widzimy lotnisko w Ochrydzie. O, i tu jest parking przy lotnisku. I tam z tyłu pas startowy, ogromna flaga Macedonii. Dojechaliśmy do praktycznie centrum tutaj Ochrydy, przejeżdżamy przez nią i zostało nam 6 km. Już zauważyliśmy tutaj, że zamiast prawego pasa do jazdy jest zrobiony z niego parking. Ludzie sobie stoją normalnie na ulicy i nie ma szans, żeby tym pasem przejeżdżać. Patrzcie, jak to wygląda. Tu jeden koło drugiego stoi obok parkingu na ulicy, więc naprawdę jest tu bardzo ciasno.
Minęliśmy Ochrydę i za 400 metrów, w sumie to już 250, skręcamy tutaj w prawo, tak. Camping i camper. Tak, już widzimy znak, także tutaj skręcamy. I stąd zostało nam 900 metrów do kempingu, który nas interesuje. O, i tu mamy taki wjazd. Strasznie tu wąsko. My tu w prawo. 490 metrów do Camper Stop. Tak to się nazywa. Camper Stop Divono. Prosto, tak? Tak, tu prosto. Bo tu jest po lewej stronie hotel, a my jedziemy dalej. Jedziemy na sam koniec tutaj. Fakt, że jest to bardzo blisko jeziora, naprawdę jest to nad samym jeziorem praktycznie i tu jest też plaża zaraz obok. A my musimy znaleźć wjazd i jest on tutaj gdzieś. Zwolnij. Camper Stop, tylko że tam jest wjazd, brama. Trzeba tu stanąć gdzieś z boczku. Tak, i tu jest brama wjazdowa, więc musimy pójść i w ogóle zapytać się, czy mamy szansę się tu zatrzymać. Nawet nie zdążyłam wysiąść, już tutaj pani nam pilotem otworzyła bramę i do nas idzie. Sytuacja wygląda tak, że nie mieliśmy tu rezerwacji i była opcja, że pani nas postawi tak troszkę niekomfortowo tutaj pod tymi drzewami, tak musielibyśmy tak prosto stać w linii takiej prostej, ale sobie z nią porozmawialiśmy i pozwoliła nam stanąć tutaj bliżej jeziorka. Z takim będziemy mieć taki widok na jeziorko, bo ona twierdziła, że takie parcelki, miejsca tutaj z przodu są dla osób, które mają rezerwację, ale nas tak, że tak powiem, wcisnęła tutaj, więc tu sobie stoimy w ten sposób. I fajnie, bo nie potrzebujemy najazdów, mamy bardzo prosto, ale tu już mamy taki widok na jeziorko. Teraz czekamy na papiery, pani nam przyniesie wszystko, wytłumaczy co, gdzie i jak, więc wam wszystko powiemy i pójdziemy na spacerek. Tak jak mówiłam, stoimy sobie już tutaj, Bartek właśnie rozwija nam kabel, bo podpinamy się tutaj do prądu i od razu też nalejemy sobie właśnie wody, żeby już mieć wszystko zrobione i móc sobie tylko już później odpoczywać. I tu pani przyszła do nas z formularzem zgłoszeniowym, gdzie jest cena 20 € za dobę i jest to cena razem z prądem ze wszystkim już, więc nie jest to jakoś wysoko, zwłaszcza, że jest to nad samiutkim jeziorkiem tutaj. Do tego mamy tutaj wpisaną tylko datę przyjazdu, nic więcej. Ten formularz mamy trzymać sobie i oddamy go przy wyjeździe i wtedy zapłacimy za wszystko, bo nie wiemy jeszcze, czy zostaniemy 2 czy 3 noce. Dodatkowo tutaj mamy plaże i leżaczki, z których możemy korzystać w cenie pobytu tutaj. Tu jest też restauracja, później tam zajrzymy, zobaczymy, co tam się dzieje. Tam jest nasze autko, a my mamy dosłownie ile? 10 metrów do plaży, gdzie możemy sobie zejść. Możemy tu rozłożyć suby, popływać, więc ktoś tu już na pewno się będzie do tego szykował. Jak nie dzisiaj, to jutro. Bo dzisiaj już może nie, bo jest już trochę późno. No. na pewno. Dzisiaj był taki dzień na dojazd. Pierwsze chwile nad jeziorem Ochrydzkim. Czekamy na piwko. Słonko na razie tak za chmurką jest, ale taka dzisiaj miała być pogoda. No, Idealne. mamy trochę tutaj do zwiedzania. Ciekawe, ile się wyrobimy, nie? Nie wiem. Улеты на здоровье. Thank you. Zdrówko, a piwko wygląda. A, właśnie. Tak się nazywa. Nasze piwko. Ile kosztuje? Nie wiem. Nie wiem, jaka jest cena, ale jest bardzo dobre. Bardzo dobre. Cenę dowiemy się na koniec. No a tutaj mamy też kajaczki do wynajęcia i pontony. I suby, jakby ktoś nie miał, także spoczko. Jeżeli chodzi właśnie o ten bar tutaj, to jedno piwko tutaj kosztuje 150 dinarów. Taka jest cena i jest to lane piwko regionalne. Mają również inne regionalne piwka, ale tamte już są tylko butelkowe, a my jednak woleliśmy lane. A teraz wam pokażę, jak wyglądają sanitariaty tutaj. My stoimy sobie tutaj, a tu w tym budynku są sanitariaty dla osób, które właśnie tutaj nocują. I tutaj mamy tak 2 umywalki, żeby sobie pozmywać naczynia, ale tylko i wyłącznie naczynia. Tutaj jest wąż, którym nalewaliśmy wodę. Jeżeli chodzi o toalety, no to tutaj są damskie. I oczywiście trzeba wpisać kod. Wtedy one się otwierają. I tu w środku jest bardzo mało miejsca ogólnie. Mamy tutaj 2 toalety. Tak wyglądają tu. Plus do tego jest 1 prysznic.
który wygląda w ten sposób. Nie jest tu jakoś ani bardzo brudno, ani bardzo czysto, więc nie ma co narzekać. Ale fakt jest taki, że tu jest właśnie kod do drzwi, żeby można było wejść do środka w ogóle. Po drugiej stronie jest męski. Tutaj nie będziemy wchodzili. Ale dodatkowo tutaj w tym małym budyneczku są jeszcze dwie toalety, jeżeli ktoś by chciał po prostu skorzystać z łazienki. I one są otwarte cały czas, nie są zamykane żadnym kodem ani niczym takim. Jeżeli chodzi właśnie o dostęp tutaj do toalety damskiej i męskiej, to na tym formularzu dostaliśmy wszystkie kody razem z hasłem do Wi-Fi. My nie będziemy Wi-Fi tutaj testować, ponieważ mamy swoją kartę, którą kupiliśmy w centrum wcześniej, więc będziemy korzystali raczej ze swojego internetu, nie z tych tutaj. A teraz pokażę Wam jeszcze miejsce, gdzie można opróżnić sobie kasetkę z toalety. I to miejsce właśnie znajduje się tutaj przy samej bramie wjazdowej po lewej stronie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda tu dokładnie. Tu jest właśnie taki brązowy właz, wylewamy swoje nieczystości i mamy tutaj również węża z wodą, żeby nalać sobie czystej wody do środeczka. Także i to wszystko jest już w cenie kempingu. Także wydaje nam się, że 20 € za taki komplet wszystkich tutaj udogodnień nie jest zbyt drogi, więc my jesteśmy jak na początek bardzo zadowoleni. Zobaczymy, co będzie dalej. Widzieliście już, jak wygląda kemping i sanitariaty i tutaj cała otoczka tego w środku, a my teraz się zebraliśmy i idziemy na spacer. Może dojdziemy nawet do centrum miasta, do Ochrydy. Zobaczymy, jak nam się uda. Ewentualnie będziemy może szukali taksówki, jeszcze nie wiemy. Na razie idziemy się przejść, także zobaczymy, co jest tutaj wokół. Tuż za kempingiem skręciliśmy w lewo i bardzo szybko doszliśmy do takiego jakby deptaku, gdzie jest zakaz jazdy motorami i zakaz jazdy autami. Można tutaj się poruszać tylko pieszo i rowerkami. Ogólnie, tak jak teraz idziemy sobie tym deptaczkiem tutaj, to stwierdziliśmy, że mamy idealne miejsce na nocleg. Jest to rewelacyjny punkt wypadowy. Przeszliśmy dosłownie paręnaście metrów, jedna knajpka, za chwilę jest kolejna. Tutaj przechodzimy teraz obok skateparku. Był też plac zabaw dla dzieci, także wydaje mi się, że naprawdę nikt by się tutaj nie nudził i każdy znalazłby coś dla siebie. A tak jak dla nas, zobaczymy, co będzie działo się później. Na razie naprawdę jesteśmy zadowoleni z miejsca, w jakie trafiliśmy. Jesteśmy na mostku, a tutaj takie widoki, niedaleko jest jednostka wojskowa, to nie będę nagrywał. Ale tutaj mamy houseboty, pięknie, a tu mamy właśnie marinkę, a na marince żaglóweczki, jachty, ale kurde wąski przepływ, nie? Ciekawe. Fajnie to wygląda. A co? A my idziemy w miasto, sobota wieczór i Trzeba troszeczkę wyluzować. myślimy troszkę dzisiaj wyluzować, jutro cały dzień odpoczywać. A dlaczego? Bo za intensywnie żyjemy. Ja jestem troszkę już, Za szybko. powiem Wam szczerze, zmęczony. Ale po pierwsze, jazda zrobiła swoje, a po drugie, no, z miejsca na miejsce intensywnie chcemy dużo zobaczyć, troszkę Właśnie nagrać. to jest to, że chcemy chyba zbyt wiele zobaczyć na jednym urlopie. No. A teraz będziemy szukać jakiegoś chilloutu, fajnych lokali i imprez. Patrzcie, jak wygląda deptaczek przy samym jeziorze. Łódki poparkowane, patrzcie. No kurde, masakra. Ale one wyglądają jak prywatne, nie? Tak, prywatne, ale tak wiesz, w chaszcze. I Ochryda. To miasto będzie żyło nocą. Czuję, że tu się dzieje. Tym bardziej, że jest sobota wieczór. Ostatnia sobota wakacji. Więc myślę, że się tu dzisiaj będzie działo. Tak, i właśnie mamy tutaj gościa, co przygrywa. Dzisiaj rzuć mu coś. Ty masz portfel, kochanie. No. Tylko nie wiem, ile to jest dobrze w ich pieniądzach. Wspieramy lokalnych twórców. Weszliśmy teraz tutaj w strefę, gdzie nie mogą wjechać auta. Tu jest blokada. Oczywiście już tutaj się zaczęły jakieś automaty do gry. Jest scena. Można sobie w koszykówkę pograć, w Timbergaja. Zaraz się przejdziemy tam wyżej i zobaczyć, co tam się dzieje. Ale ogólnie naprawdę
Dzieje się tutaj dzisiaj dużo. Pójdziemy też pod statki, zobaczymy jak są wycieczki, jaki jest ich koszt, żeby właśnie skorzystać z nich. Oczywiście mnóstwo gier, co kto lubi. I standardowo złodzieje pieniążków, czyli wyciąganie pluszaków, jak również to. To są chyba najgorsze automaty, jakie mogą być. Oczywiście w ogóle jest tutaj bardzo dużo stoisk, gdzie można kupić grillowaną lub gotowaną kukurydzę. Do tego jakieś budki z magnesami, z pamiątkami, jakieś miseczki. Oczywiście wszystko ręcznie robione z drewna. Stateczki. Tak. Te stateczki płyną. Idziemy się dowiedzieć. Obok stateczków jest tutaj miejsce, gdzie można sobie wynająć dla dzieci autka, żeby dzieciaczki mogły sobie tu pojeździć. Jest naprawdę, dzieje się tu mnóstwo. Statki są również różne rejsy w różnej cenie, ale idziemy teraz na następne zobaczyć, bo tutaj też są jakieś mniejszymi łódkami. To nas by chyba bardziej interesowało za 25 euro. za 25 euro. Oczywiście, jak to standardowo w takich miejscach, zostaliśmy zaczepieni przez pana, który tutaj był właśnie przy tych małych łódkach, co za mną widzicie. I sytuacja wygląda tak, że jeżeli chcielibyśmy, to jest cena 25 euro i płyniemy około 6 godzin. W sumie mamy czasu od 10:30 do plus minus 16:00. I w tym czasie zwiedzamy kilka różnych miejsc, mamy kilka przystanków. Niektóre miejsca widzimy tylko i wyłącznie z łódki, a na niektórych wysiadamy i mamy tam przerwę. I są to łódki, gdzie jest mniejsza grupa zorganizowana, więc wygląda to całkiem spoko. Wzięliśmy sobie numer, ale tu jest bardzo dużo podobnych wycieczek, więc będziemy musieli się jeszcze rozejrzeć co i jak i w poniedziałek na pewno skorzystamy z takiej atrakcji. Naprawdę trzeba przyznać, że to miasto żyje. Żyje i to bardzo. Mega mi się tu podoba. Idziemy w którą stronę? Tu czy tu? Wzdłuż portu jeszcze? Czy tam? Nie, Ja proponuję tu. ja bym coś może zjadł. No to idziemy coś szukać. Jak to w takich miejscach musi być? Coś na pamiątkowe zdjęcia. Serduszko. A miasto fajnie żyje. No, ja lubię takie miasta. Uwielbiam takie miasta, co żyją w nocy. Tu gdzieś ktoś przygrywa, muzyczka jest. Fast foodzik się na ulicach kręci. Sprzedają balony. Nie balony, jakieś pamiątki. No nie, miasto żyje. I to mi się podoba, patrzcie. Kemping mamy w idealnym miejscu, bo możemy tutaj przyjść na piechotę, drinka się napić, nie mamy problemu z dojazdem. A tak wygląda deptaczek. Jak to w takich miejscach? Mnóstwo wszystkiego. Mnóstwo wszystkiego, miasto żyje. No fajnie to jest na przykład, że nie ma tego, co na przykład w Egipcie, że nie przeszlibyśmy spokojnie, czy w Turcji, bo by nas wszędzie zaczepiali, wszędzie namawiali, żeby tu przyjść. Tutaj sobie po prostu możemy przejść, popatrzeć sobie na wystawy i to jest właśnie fajne. Nie ma nagabywania, którego ja osobiście nie lubię. No czasami fajnie się tak podtargować. No, ale co zauważyłem, mnie bardzo zaskoczyło, jest dużo meczetów, kraj chrześcijański, na górach są krzyże, jakoś sobie wszyscy żyją. Nie wiem, czy tutaj są jakieś konflikty, ale na razie tu fajnie to wszystko wygląda. Tak trochę taka mieszanina. No i znaleźliśmy fajny lokal z fajnymi opiniami. Przychodzimy do niego. A tam oczywiście co? Kolejka. Kolejeczka. Gigantyczna. Czyli musi być dobre. Ale no niestety nie chcę mi się czekać, bo zaraz wam pokażę, bo się właśnie wracamy. Tutaj mamy tą kolejkę. No, jest mega kolejka. Jest coraz większa teraz. Jest jeszcze większa niż jak my byliśmy. Tak. No. Po długim spacerze w końcu wybraliśmy lokal, w którym się zatrzymaliśmy. Trafiliśmy do restauracji tutaj z takim pięknym widokiem. Zaraz wam pokażemy. Już sobie złożyliśmy zamówienie, wybraliśmy przystawki, danie główne oraz wino. Pan nam doradził Chardonnay, także teraz czekamy. A z restauracji, z balkoniku, tutaj z tarasu widzimy całe tutaj jeziorko. Jest oczywiście ciemno, więc tego tak nie będzie widać na kamerze,
ale naprawdę widoki mamy bardzo fajne. I oczywiście poprosiliśmy o stolik tutaj na tarasie, nie było z tym problemu, było miejsce, także teraz czekamy. Dobra. Takie winko nam Pan tutaj doradził, ale powiem Wam, że naprawdę jest bardzo dobre. Tak. Zdecydowanie na plus tego wieczoru. Przyszły nasze przystaweczki. Dzisiaj wygląda to po prostu nieziemsko. Patrzcie, coś pięknego. Zaraz się zajadamy i powiemy Wam, jak smakowało. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że przyszło nasze główne danie i ja Wam pokażę tak. To jest szaszłyk, który ja dostałam. Do tego mam tu ziemniaczki i ryż i tu jeszcze jest hummus i pasta paprykowa. Ale wielkość tego szaszłyka jest powalająca. Ja jestem w szoku. Nie spodziewałam się, że tak wygląda macedoński szaszłyk, a tu jest Bartka danie. Moje wygląda skromniej, ale to dobrze, bo się chyba tymi przysłówkami bardzo najadłem. Ale Anetka to... Ty to zawsze coś zamówisz takiego, że mnie rozbraja, nie? Wiecie co? Czasami się zastanawiam, gdzie ono to wszystko mieści. Jak zjedliśmy przystawki, wypiliśmy butelkę wina i ona jeszcze wciągnęła całego szaszłyka, który wyglądał naprawdę imponująco. Jeszcze nie zdążyłam. Już kończę. Zjedliśmy bardzo pyszny obiad, już dawno takiego W dobrego... sumie to kolację. No, bardzo dobrą kolację zjedliśmy Było i pyszne. zapłaciliśmy 80 euro. No, oczywiście Ale z z napiweczkiem, napiwkiem. więc było bardzo dobrze, smacznie i Tak, moim obsługa zdaniem bardzo miła. bardzo warto. Z tym, że dużą część naszego rachunku zajęło wino. To trzeba przyznać. Dokładnie. Lubimy po prostu wypić dobre wino i to było naprawdę smaczne. Jeżeli ktoś by zamawiał samo jedzenie, to ten rachunek byłby znacznie niższy. Tak. A teraz idziemy w miasto, może poszukać jakiejś lokalnej raki I atrakcji. i atrakcji. Niech noc będzie z nami i na tym zakończymy nagrywanie, tak. bo już mi się język plącze. A Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji Do naszego zobaczenia. kanału. Pa.